to nie jest dla ciebie. To nie jest dla ciebie, to nie jest dla ciebie, to nie jest dla ciebie, to nie jest dla ciebie. To nie jest dla wyimaginowanego ciebie. Jeśli dochodzi do tego zrozumienia nasze wyobrażone i wyimaginowane ja, a tak naprawdę natłok różnych przekonań, to nam się tylko wydaje, że coś zrozumieliśmy. I nam się może wydawać, że w ogóle się oświeciliśmy. A tak naprawdę ten przekaz jest o tym, żeby odpocząć od tego, który miałby coś zdobyć. Wiecie, jest taka pokusa, pokusa naszego umysłu również do tego, żeby coś z tego zrobić specjalnego. W sensie, przyjdę na satsang, bo mi się to opłaca. W sensie przyjdę, dowiem się o tym, o czym jest satsang, to zrozumienie, bo mi się to opłaca i to mi się, powiedzmy, już mi się opłaciło. Trochę w tej przestrzeni prywatnej, przestrzeni domowej, przestrzeni, może nie wiem, no tej, w której bywasz, ale jeszcze nie znajduję tego, jakby mi się to miało jeszcze opłacić w pracy, bo jeszcze tego nie potrafię. Mało tego, jeszcze ciężko jest utrzymać cały czas świadomość, tak? Bo to No, to zaraz do tego dojdziemy, czy jest ciężko. Ale ja chcę spróbować nawiązać do czegoś innego, że pod spodem jest założenie, że to ci ma coś dać w ogóle. Że to nam ma coś dać. I z mojej perspektywy to nie jest dobre założenie. To nie jest dobre założenie, dlatego że tak jakbyś, wiesz, po pierwsze, na jakimś poziomie oceniamy wtedy ten moment, że nie jest wystarczająco dobry. Już od tego zaczynamy. A po drugie, używamy satsangu czy niedualności do tego, żeby było mi lepiej. No może to będzie kontrowersyjne, ale niestety muszę. To nie jest w ogóle o tym. To nie jest dla ciebie. To nie jest dla ciebie, to nie jest dla ciebie, to nie jest dla ciebie, to nie jest dla ciebie. To nie jest dla wyimaginowanego ciebie. To jest za każdym razem konfrontowanie się z tym, że my chcemy nawet się oświecić jako ja, chcemy się przebudzić jako ja, chcemy mieć fajne życie jako ja, ale ja tego nie oceniam, bo to jest automat w nas. To jest automat naszego umysłu, żeby chcieć coś z tego wyciągnąć. I przychodzimy z taką refleksją. Pewnie wszyscy co jakiś czas. No tutaj się zgadza, tutaj wszystko okej, tutaj się nie zgadza, tutaj czegoś nie wiem, jeszcze czegoś nie umiem. Tutaj umiem, a tutaj nie umiem. Tutaj umiem ja, tutaj nie umiem ja. Cały czas. Więc ja uważam, że to jest w ogóle tak jakby wręcz niemalże narzucony nam. Nie wiem kiedy do końca i nie wiem jak, taki mechanizm, za którym stoi to przekonanie, że mamy tutaj coś ugrać. znaczy mi bardziej też chodzi jeszcze o to, żeby, no to o czym ty mówisz, żeby utrzymywać w świadomości, tak? I to już jest praca, do tego trzeba moim zdaniem jednak, w moim skromnym zdaniem dojść, tak? Wiesz co? Jeszcze raz No nawrócę. można, nie, ja rozumiem, można oczywiście twoją metodą, ale no ja tak nie potrafię od razu tego zrobić, więc a dochodząc małymi krokami do Bo tego ja jest też do jak tego gdyby nie lepiej. potrafię dojść. Ja też do tego nie potrafię dojść. Nikt do tego nie potrafi dojść. Jeśli dochodzi do tego zrozumienia nasze wyobrażone i wyimaginowane ja, a tak naprawdę natłok różnych przekonań, to nam się tylko wydaje, że coś zrozumieliśmy. I nam się może wydawać, że w ogóle się oświeciliśmy. Ale ciągle jest ktoś, kto się oświecił i ciągle jest ktoś, co zrozumiał. A tak naprawdę ten przekaz jest o tym, żeby odpocząć od tego, który miałby coś zdobyć. I od tego, który miałby się wreszcie nauczyć. I od tego, który miałby umieć albo nie umieć. Odpocząć od tego, od tej refleksji, ja wiem, ja nie wiem. To jest mechanizm naszego mózgu. No, ale to też jest jakaś praca, tak? Żeby być świadomym tego, Więc że się teraz- jednak oddzielamy od tego. Okej, więc są dwa sposoby na to. W sensie, powiedzmy dwa, ja na razie te dwa wymienię. Jeden to sposób taki, żeby sobie uświadomić, że coś działa bądź nie, to jest będziesz cisnął.
Będziesz coś, nie no, muszę to zrobić, muszę się dowiedzieć, więc próbuję umysłem pozbyć się umysłu. I ten poziom prawdopodobnie funkcjonuje tak czy inaczej. Na pewno na początku naszej drogi do zrozumienia tego tematu ten poziom jest bardzo aktywny. Bardzo aktywny. I to jest jeden sposób, który finalnie kończy się totalną frustracją. Zderzasz się ze ścianą, mówisz sobie, kurde, nie działa, no. Nie umiem. Wiesz, no niektórzy mają taką umiejętność jakby wiary w swoją własną iluzję, że samo przekonują się, że zrozumieli. Albo że samo przekonują się, że wiedzą. To też bywa. Ja mam takie wrażenie, że należy pilnować tego momentu upuszczania, że to często umyka i się jednak zatapiamy z powrotem bardzo mocno w tej codzienności. I no wiadomo, idziemy za ego. Automatycznie to się dzieje. No tak, więc no, to do tego ja uważam, na tym etapie potrzebny jest jednak jakiś wysiłek, tak? To uwaga chociażby, tak? No dokładnie. Uważność. Teraz dotykamy tego miejsca. Właśnie dobrze by było, jakbyśmy skonfrontowali się z tym i zobaczyli wewnętrznie, czym tak naprawdę jest ten wysiłek, który my wykonujemy i czy to jest wysiłek w ogóle. No nie, no, to jest takie wybudzanie tej świadomości, przypominanie sobie o niej moim zdaniem, tak? Okej, jest to przypominanie się, wybudzanie się. Wychodzenie z tego egotycznego stanu, co jednak jest jakimś ruchem, tak? I to jest jednak, wykonujemy jakąś czynność, no, można ją jakoś ładniej nazwać. Non-duality pewnie ma do tego jakieś określenia, które płyną, a nie są takie toporne, jak ja używam. Albo, ich, no ale- dobrze, tylko że widzisz, ty mówisz cały czas o działaniu i o robieniu, czyli o działaniu umysłu, więc cały czas mówię, że chcesz do tego dojść z tego poziomu robienia. Ale jeśli Zauważ, się- poczekaj. Przepraszam. Spróbuj pójść moim torkiem. Więc ja to totalnie dobrze znam, bo sama walczyłam i znam ten łomot o ścianę bardzo dobrze. I on to nie musi być łomot o ścianę, że ja tego nie rozumiem i w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ten łomot o ścianę również wygląda tak, że ja już to rozumiem w ogóle, o co tu chodzi, a nadal walę o ścianę. No tak, bo ja już wszystko wiem. No, dokładnie. Więc i zobaczcie, że tych poziomów takich subtelnych naszego umysłu, który po prostu nie odpuści i mówi, ja jednak kurde będę wiedzieć. Ja jednak to zrobię. Nie robienie. No zrobię. I nawet tak, my to słyszymy, ale na jakimś poziomie, tak jakbyśmy dosłownie mieli klapki na uszy i nie byli w stanie tego usłyszeć. Dosłownie. Więc tak, to jest ten jeden poziom powierzchowny, w którym próbujemy się dobić tam, gdzie już jesteśmy. A co jak moim zdaniem nieraz właśnie dzięki temu się udaje, Udaje się? no, to mam takie wrażenie, że nieraz jednak można wejść w ten taki docelowy Rozumiem. stan. Rozumiem, że udaje się, ale udaje się przez to, że przycisnąłeś? Czy udaje się przez to, że przestałeś przyciskać? No, że przestałem przyciskać, tak? I zobacz, że w zasadzie próbujemy cisnąć tam, gdzie już jesteśmy. No tak, ale jednak uważam, że też... Ale jednak no, lubimy że, cisnąć. że też paradoksalnie w tym oświeceniu, bo no, motywatorem na początku jest ego, bo chcemy, tak? Tak. Pragniemy i tak dalej. I ja Tak. jestem bardzo jemu wdzięczny i uważam, że do tego miejsca doprowadziło mnie właśnie ego. Bo ono chciało, ono miało ambicje, ono miało Dobrze, motywację. cudownie, wspaniale, pokaż mi je. No, i oczywiście, że przychodzi moment, gdzie to powinno być, no, odwracają się role, tak? I tego umniejszamy jego roli, tak? Idziemy w tą bardziej właśnie w tą duchowość, trzeba jak ładnie tego nie nazywać i gdzieś wycofujemy się delikatnie z tych pragnień wszystkich, tak? Ale na początku jednak startujemy z poziomu pragnień, no, No dobrze, i powiedz mi, gdzie ono jest. w mojej głowie. Ego siedzi w twojej głowie. No tak. A w którym miejscu? No tak generalnie to rządzi po całości. No generalnie, słuchajcie, ego jest po prostu cudowne. W ogóle rozmowa o ego jest cudowna, bo ono jak rządzi, to rządzi po całości z reguły, nie? W sensie, no po prostu rządzi po całości. Tylko no jakby cała w ogóle zabawa polega na tym, że jakoś trudno znaleźć to ego.
W sensie jesteśmy w stanie rozpoznawać te mechanizmy i jesteśmy w stanie ich doświadczać. Owszem, doświadczamy różnych mechanizmów, ale czy jesteś w stanie, powiedziałeś, że ono jest w głowie. No nie no, stan bycia w ego jest takim samym moim zdaniem stanem jak bycie poza ego, tak? To jest jedno i drugie jest do nauczenia. To jest nawykiem i można tak samo wyrobić sobie nawyk, mam wrażenie, bycia poza ego. Okej, i jedno i drugie wiąże się z pracą, i jedno i drugie należy do umysłu. No tak, ale wierzę w to, że przychodzi taki moment. Oczywiście, no wiem, że to są niepopularne tutaj słowa, że przyszłość i tak dalej, ale no jednak ja widzę u siebie no, progres, zmianę. Wiadomo, że na razie jest jednak mimo wszystko w większości z poziomu umysłu, ale no, uważam, że mam coraz więcej i coraz częściej momentów Nie wątpię. fajniejszych i coraz więcej tego odpuszczenia przychodzi, ale paradoksalnie uważam jednak, że to, paradoksalnie, to żaden paradoks, że dzięki właśnie pracy nad sobą, tak? Mhm, mhm. Okej, no gdzie i ty sam tą pracę, sam po prostu jesteś odpowiedzialny za tą pracę, ty jesteś tym zarządzającym i sterującym tą pracą, czy na jakimś poziomie jesteś w stanie zauważyć, że to jest po prostu samofunkcjonujący się organizm, który gdzieś w pewnym momencie podłapał ideę duchowości, oświecenia i tak dalej, i teraz gra w ten sposób i tak sobie tworzy znaczenia i Tak rzeczywistość. jest, tu się zgadzamy w zupełności. No właśnie, więc na jakimś poziomie można zauważyć, że tu siedzi, nie obrażajcie się proszę, automat. Bo wyjdę. Siedzą tutaj automaty, łącznie z tym automatem. Tak? Więc możemy, jeśli tutaj siedzą w jakimś stopniu automaty, załóżmy, no nie chcę mówić aż tak daleko, ale jeśli tak jest, Prosiłbym mnie personalnie. dobra, ale jeśli siedzą tutaj w jakimś stopniu automaty, czyli no można powiedzieć, że my automatycznie będziemy reagować i automatycznie reagujemy na pewne bodźce i na pewne sytuacje. Więc jeśli tak jest, jeśli tak by było, to jak możemy mieć pretensje do tego, jak funkcjonuje automat? Jeśli to jest w jakimś stopniu automat. No nie powinniśmy mieć. Bez sensu, prawda? A my niestety przyjmujemy wszelkie mechanizmy, które świadczą o tym, że my jednak uważamy, że jesteśmy totalnym sprawcą swojego losu. Jesteśmy totalnym sprawcą swojego szczęścia, jak i jesteśmy sprawcą swojego nieszczęścia, więc bierzemy na siebie ocenianie, winy wszelkie, dumę i całą resztę wielu mechanizmów. Więc pytanie jest takie. Może dobrze byłoby to zbadać. Może dobrze byłoby zbadać, w jakim stopniu my jesteśmy automatami, czy jesteśmy tymi automatami. W sensie, ja tutaj, wiecie, no nie mówię o naszym korze, o świadomości, tylko mówię o mechanizmach naszego umysłu, że on w jakimś stopniu jednak jest spóźniony wobec podstawowej rzeczywistości. Jest spóźnioną rzeczywistością, która po prostu interpretuje i reaguje automatycznie bardzo często. Więc na przykład pytanie jest takie. Wielu z was to pytanie już na pewno słyszało, ale może nie wszyscy. I szczerze je chcę zadać i chciałabym, abyście szczerze sprawdzili. Albo szczerze zastanowili się nad tym pytaniem. Szczerze sprawdzili raczej. Czy wiesz, jaka będzie twoja następna myśl? Głupia. No dobrze, to już głupia, okej, ale jaka konkretnie? Wiesz, jaka konkretnie? Że będzie na przykład, ale czy generalnie my wiemy, jaką myśl za chwilkę będziemy mieli? Czyli to już może nam pokazać, że może nie jesteśmy w 100% sprawcami całego swojego losu. I teoretycznie może to nic takiego ważnego, natomiast mnie to jednak zatrzymuje i zastanawia.
że tutaj po prostu działa taki mechanizm. Więc jeśli tak jest, że działają tutaj w jakimś stopniu automatyczne zachowania naszego mózgu, to nawet powiedzieć, zacząć od pretensji, dlaczego w tym obszarze mojego życia wszystko działa, a w tym obszarze mojego życia nie działa, po prostu nie ma sensu. No bo jeśli działa tutaj w jakimś stopniu automat, no to ten automat powoduje również to. W związku z czym my możemy się wreszcie od siebie odczepić. I przekaz niedualny jest właśnie o tym. Odczep się od siebie i sprawdź, kim naprawdę jesteś. Więc my możemy się odczepić od tego, co właśnie się dowiedzieliśmy, co mamy się jeszcze dowiedzieć i tak dalej. Bo kto to będzie wiedział? To będzie wiedział ten samosterujący się automat, który i tak w spóźniony sposób zinterpretuje rzeczywistość. I nauczy się na przykład czegoś, albo nauczy się, jak coś zrobić, albo jak coś mieć. Owszem, ja zdaję sobie sprawę, że pewne techniki, pewne wskazówki czy zdania będą nas bardziej na przykład odprężać, czy pewne nawet techniki i oddechowe, i afirmacje, no wiele różnych rzeczy mogą nas odprężać. Ale naszym tak naprawdę zadaniem tutaj jest za każdym razem wracać do tego podstawowego zrozumienia. Chwileczkę, o co chodzi? Czy chodzi o to, żebym ja to zrozumiała swoim mózgiem i trzymała oświecenie w ten sposób? Po pierwsze, to jest niemożliwe, a po drugie, jaka to by była katorga? Wyobrażacie sobie? Jaka to by była ciężka praca? Na szczęście my tak naprawdę wybudzamy się z tego, że to jest po prostu dosłownie kostium, tak jak ja dzisiaj mam na sobie, czy tak jak te kwiaty, kolory. To jest kostium, którego doświadcza nasza świadomość. Natomiast czy ja mam brać swój kostium za rzeczywistość fundamentalnie i powiedzieć, ojejku, to jestem ja, o kurczę, dlaczego tak, dlaczego to wiem, a tego nie wiem? No, ale zdjąć go nie zdejmujemy. No i cały czas jest. No zmienia się. Tak jak się wszystko zmienia. Więc my możemy zobaczyć, wiesz, jakbyśmy poszli na jakieś inne warsztaty, no to byśmy prawdopodobnie ćwiczyli właśnie, co zrobić, żeby w pracy było tak, a w życiu prywatnym, żeby było tak, a co zrobić, żeby wyćwiczyć ten obszar swojego życia i tak dalej. I super, możecie to robić i róbcie to, jak macie ochotę. Natomiast tutaj mamy szansę jakby w ogóle zabrać się za zupełnie inne spojrzenie. I mimo, że nas będzie ciągnęło do tego, będziemy mieli chęć powrotu właśnie w taką stronę, że ale jak? No jak mam to robić? Jak mam to wiedzieć? Jak mam to umieć tutaj na przykład? To tak naprawdę tym, co działa, nie jest to, że my umiemy coś. Ja jeszcze muszę odpuścić to, że mnie tak tutaj w sumie przyciągnęło to, że tak sprytnie niektóre rzeczy, tak ten mój umysł się bardzo tutaj zainteresował. Mówię, tak raz w jedną, raz w drugą, taki trochę roller coaster umysłowy, to takie ciekawe, nie? No i fajnie. Dobrze. Dobrze. Ten jakby nawyk w ogóle i chęć albo wiara w to, że ja w ogóle będę mieć oświecenie, będę mieć zrozumienie i będę mieć cały czas i ono będzie cały czas działać, to też jest tylko przekonanie. A w ogóle co ja będę wiedzieć i co ja będę mieć? W sensie o czym to w ogóle jest? Co ja wiem w tym oświeceniu? No to ja aż takich aspiracji na tą chwilę nie mam, ale tak bardzo mnie zainteresowało właśnie, co tu się będzie działo ciekawe, nie? Jak to tam na mnie zadziała, ale to nie ukrywam, że to jestem powodowany ciekawością, czyli również ego, nie? Więc z tego powodu. Ale sobie to wiecie działo. co, ciekawość, jeśli powiedziałaś ciekawość, również ego, jakby co jest złego w ciekawości? Nic, dlatego nie rozumiem, czego się czepiasz. Dobry jest. Ja uważam, że ciekawość jest po prostu jednym ze zjawisk świadomości. Czy ego nazywasz ciekawością? Dla mnie to może być równie dobrze synonim. To jest po prostu jedno ze zjawisk świadomości. I bardzo często, dokładnie tak jak powiedziałeś, jedno ze zjawisk świadomości, czyli na przykład ego, tak jak to nazwałeś, doprowadza nas do... No, Nitya, dawaj! uważaj na słowa. No uważaj, Nitya. Doprowadza nas do zobaczenia, przypomnienia sobie,
Że przecież skoro ja nawet używam słów, ale jednocześnie je słyszę, jednocześnie je rozumiem i jednocześnie doświadczam również przerw od słów. No, Albo że jednocześnie jest coś, dzięki czemu ten moment się dzieje. ale jaka to jest rozkmina straszna w ogóle, nie? No dla mnie to już jest taki, ego się musi wspiąć na szczyty, żeby takie coś wykminić. No najpierw się wspina na szczyty i w ogóle się cieszy i jest zajarane i w ogóle myśli sobie mam i to jest jeszcze w ogóle wszystko mega ciekawe i tak dalej, więc ono się w ogóle cieszy. Przez jakiś czas w ogóle myśli, że jest oświecone też, po jakimś czasie myśli, że już jest oświecone i generalnie to ma, już to ma i się cieszy, że to ma, albo nawet mówi sobie nie, ja tego nie mam, ja tego nie mam, to jest wszystko puszczone i w ogóle jest takie rozpuszczone, niedualne i takie klarowne, ale naprawdę to jest o jeden dźwięk za dużo i jeden głos za dużo. Bo w istocie nie ma nic do powiedzenia w tym temacie. Więc to jest po prostu jedna z kolejnych przesłon umysłu, jedna z warstw umysłu automatycznych, więc nie ma co się z czegoś nawet śmiać ani obwiniać, no bo to jest po prostu automat. Tylko jednocześnie możemy zobaczyć, że skoro ja widzę, jak ja komentuję swoje własne doświadczenie, to czy ten komentarz i to, co stwierdziłam, to jest ten fakt? Czy to ja wreszcie uchwyciłam tę niedualną rzeczywistość, powiedzmy. I czy ja ją mam tutaj? Czy ja w ogóle jestem w stanie to zrobić? Czy ktokolwiek jest w stanie uchwycić to? No, wydaje mi się, że to albo się zadziewa, a takie rozkminianie raczej nie doprowadzi do tego. Nie? To jest bardziej No. ta moja droga, o której ty teraz mówisz, ale no, to jest raczej dobre, ale do pewnego momentu. Nie? Dokładnie. Ale i tak muszę cię pochwalić, że mówisz tak zdecydowanie jaśniej niż większość tych osób, jak na przykład Mudzi, nie? Bo tego nie rozumiem za bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Filozofuję trochę. Dziękuję. No słuchajcie, to jest niesamowita zabawa. W ogóle naprawdę, słuchajcie, zrzućmy ten w ogóle, wiecie, jak to się mówi, Gorset. no na przykład ten gorset duchowy. Ten gorset duchowy, jeszcze szczególnie właśnie jak mamy ileś tam lat właśnie drogi czy poszukiwań duchowych ze sobą, że to wreszcie, wiecie, to nas do czegoś takiego niesamowitego doprowadzi i w ogóle nam to coś, nie wiadomo co nam to da. No da nam to, co zawsze mieliśmy, o Boże. Nigdy nie było tak, żebyśmy tego nie mieli. Nigdy. A w ogóle to nawet nie jest manie, posiadanie. Więc ostatecznie kończy się to tym, że po prostu traci się zainteresowanie zdobywaniem czegokolwiek w tej materii. Bo akurat w tej materii nie trzeba zdobywać, bo nią się już jest. No ale dzięki jego dochodzimy do pewnego stopnia, który jest tak irytujący, że jest właśnie mi bliżej już tutaj do tego, co ty mówisz, niż tego, co do tej pory robiłem. Chociaż też nie żałuję, bo bardzo dużo się nauczyłem, wiele Dokładnie. rzeczy gdzieś niosę jednak za sobą, a jakby mi się to przydarzyło wcześniej, no to bym był taki szczęśliwy, ale głupkowaty. Super rozmowa, mega fajnie się z tobą gada. Super. No tak to jest, że wiecie, że my tak wiecie. Jak to można też opisać, słuchajcie, wpadamy w pewnym momencie, jakby życie jest tutaj, to życie nasze takie, wiecie, takie materialne, takie przyziemne, to nasze życie do pewnego momentu, no i kiedyś w pewnym momencie wpadamy, jest duchowość. Jest cały ten świat duchowy i myślimy sobie, wow, wreszcie, ziemia obiecana, wreszcie to lepsze życie i ja wreszcie się w tym lepszym życiu odnajdę i wreszcie i ci ludzie są jacyś tacy fajniejsi, lepsi generalnie i wszystko jest coraz bardziej spoko. Myślimy sobie, no. I co więcej, to my nadajemy życiu znaczenie i nasz umysł nadaje temu życiu znaczenie i mówi, no widzisz jak progresujesz, kochanie, no jest nieźle.
Naprawdę jest coraz lepiej, jest już dobrze, i myślisz sobie, no fajnie, jest fajnie, więc ten taki mechanizm zaczyna rosnąć. I wtedy nam się objawia pustka, objawia nam się rzeczywistość w ogóle. Mówimy sobie, jejku, to jest w ogóle no, niesamowite. I zaczynamy już wewnętrznie też, tam nadal jest umysł, który nadaje temu znaczenie i mówi sobie, no nieźle. Ciekawe, czy to widać już To po moim mnie. zdaniem to dopiero tutaj się zaczynają pułapki, tak? I zwykłe warsztaty nie Poczekaj. są aż tak niebezpieczne jak twoje satsangi. No, moje warsztaty są wybuchowe. No ja mam wrażenie często, że ten duality skupia takich ludzi bardzo intelektualistów coraz więcej i to jest takie, i często te wypowiedzi ja na przykład przerażają, że to ja uważam, że to jest takie bardzo egotyczne, że ja jestem właśnie to, co ty powiedziałeś przed chwilą. Ja jestem już tak uduchowiony, nie jeżdżę spalinowymi jakimiś, nie wiem, pojazdami, nie jem mięsa. Ale to jest za każdym razem ten sam mechanizm, wiecie, jakby Ale to jest jeszcze trudniejsze do wychwycenia, bo to jest już takie bardzo subtelne i to jest takie bardzo uduchowione. No może tak, ale to jest identyczny mechanizm w ludzkości, może powiedzmy to w ten sposób, jakby nie dzieląc na grupy w ogóle. To jest po prostu mechanizm ludzkości, mechanizm, który my jako ludzie również jesteśmy w stanie przekroczyć. Więc to, że na początku widzimy w ten sposób, a później idziemy w te bardziej subtelne warstwy umysłu i nadal potrafimy się wkręcić, to też jest po prostu, tak się po prostu dzieje. Ale finalnie z tego się wybudzamy, tak? Wybudzamy się z tego, że to jest w ogóle o tym, że ja się staję coraz lepsza. Że to jest dla mnie, że ja coś zdobywam. Albo że są jacyś oni, jacyś my, którzy powiedzmy są w tym duchowym świecie. To jest moje tylko w takim razie wrażenie, że duchowość to jest takie pole minowe, tak? I większość ludzi jednak grzęźnie albo wylatuje w powietrze bardzo szybko. I rzadko kto dochodzi na drugą stronę. Wiesz co, nie wiem czy tak rzadko, szczerze mówiąc, nie wiem czy tak rzadko. Pytanie jeszcze, w którym miejscu jest druga strona, nie? To też byśmy musieli... No może wcześniej to więcej ludzi. Myślę, że możemy sobie w ogóle, słuchajcie, darować te oceny. I to jest chyba, to nie jest chyba potrzebne, bo to jest o naszych mechanizmach, to jest o twoich mechanizmach, to jest o moich mechanizmach, to jest o twoich mechanizmach, to jest o naszych mechanizmach, tak? Więc to jeśli my będziemy przyrównywać to środowisko do innego, to kompletnie nie ma sensu, bo my musimy z powrotem to sprowadzić, jak ja się samohipnotyzuję. Jak ja się samo mamię treścią swoją. I finalnie się z tego budzę. Ile tych ludzi jest dla mnie, to nie jest ważne. To kompletnie nie jest istotne. Ile tych ludzi się obudziło, ile się obudzi i tak dalej. To nie jest w Nie, no ogóle bardziej istotne. przykre jest to, że dużo ludzi grzęźnie po drodze w Ale przekonaniu, że... ciebie powinieneś interesować ty sam. A to, że ludzie grzęzną, to w ogóle nie wiem jacy ludzie i nie wiem A to kto. źle, że się martwi o nich? To znaczy, że odwracasz uwagę, odwracasz kota ogonem. Że jak się martwisz, to bardziej odwracasz kota ogonem i mówisz oni, a ja. No mam trochę takich mechanizmów ucieczkowych niestety, no. Każdy ma, więc luz. To już podziękuję, bo się nieprzyjemnie robi. I czad. I po to przyjeżdżam, kurde, na takie warsztaty, żeby było nieprzyjemnie. Ja wiem, żartuję, super, ale ja uważam, że to jest, wiecie, na tym to polega, że my właśnie siadając na tego gorące krzesło, to czasem nie jest wygodne ani przyjemne, ale my poprzez dyskomfort często przekraczamy samego siebie. Tak? Czyli coś, w co wierzę i trzymam mocno i myślę, że tym jestem. Albo może nawet nie wiem, że to mocno trzymam. To zaczyna po prostu czasem puszczać poprzez widzenie tych mechanizmów. Więc może to nie jest przyjemne, ale
może coś dawać, może, nie wiem.